Witam serdecznie o poranku. Czy rynek pracy da wyprzedaż na giełdzie? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku informuję, że dzisiaj o godzinie 9 będę miał przyjemność porozmawiać na żywo na antenie telewizji Biznes24, więc zapraszam. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji wrześniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail tutaj poniżej, a będziecie Państwo otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam i zaczynamy. Czy rynek pracy da wyprzedaż na giełdzie? Dzisiaj o godzinie 14:30 będziemy mieć potężne, super ważne dane z rynku pracy ze Stanów Zjednoczonych za sierpień i one mogą być game changerem, mogą zmienić sytuację na rynkach finansowych, ponieważ rynek będzie widział i zwiększał albo zmniejszał prawdopodobieństwo tego, co się stanie podczas następnych decyzji banków centralnych za kilka dni, za kilkanaście dni, więc może wystąpić tak zwana pokręcona logika, odwrócona logika, czyli im dane lepsze, tym naprawdę gorsze, a im dane gorsze, tym dane lepsze. I to jest właśnie jeden z tych głównych powodów, dlaczego tytuł tego wpisu jest taki, czy rynek pracy da wyprzedaż na giełdzie. Ponieważ im lepsze dane okażą się, tym powinny być to czynniki sprzyjające wyprzedaży na giełdzie. I odwrotnie, im dane będą gorsze, tym większa szansa na to, że indeksy giełdowe pójdą w górę, ale oczywiście wszystko pod warunkiem, żeby to odchylenie, ta zmiana względem prognoz była znacząca. Ponieważ to, co nie sprzyja teraz tezie o takiej prawdziwej recesji, to fakt, że cały czas sytuacja na rynku pracy jest bardzo dobra. Rynek pracy cały czas się rozwija, cały czas dodaje miejsc pracy i właśnie zaczynamy od tego pierwszego wykresu pokazującego non-farm payrolls, czyli zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym. To są najważniejsze i kluczowe dzisiejsze dane. W lipcu było to plus 528 tysięcy miejsc pracy. Tyle w lipcu amerykańska gospodarka dodała miejsc pracy. Teraz w sierpniu ma być to plus 298 tysięcy, a odchylenie standardowe 61 tysięcy. Czyli widzimy, że tutaj rynek pracy cały czas ma się rozwijać, ponieważ każdy plus oznacza rozwój i dodawanie miejsc pracy w gospodarce, natomiast każda ujemna wartość byłaby w takiej sytuacji odczytana negatywnie i widzimy, że skrajnie pesymistyczna prognoza cały czas nawet zakłada rozwój, czyli plus 75 tysięcy. Więc jeżeli rzeczywiście recesja ma mieć miejsce, to powinniśmy mieć odczyty ujemne tych wartości non-farm payrolls, ale wygląda na to, że nie będziemy. No i zobaczymy, jaka będzie ta różnica między prognozą a rzeczywistym odczytem. I to będzie moim zdaniem jeden z głównych czynników, który wywoła dzisiaj zmienność, który wywoła oczekiwania, zmniejszy albo zwiększy oczekiwania na to, co może się wydarzyć za 2 tygodnie podczas następnej decyzji Fedu w sprawie stóp procentowych. I jeszcze raz przypominam, pokręcona logika powinna być dzisiaj szczególnie dobrze widoczna na giełdach papierów wartościowych. To oznacza, że im dane lepsze, tym reakcja rynkowa powinna być gorsza, a im dane gorsze, tym reakcja rynkowa powinna być lepsza, ponieważ w sytuacji, gdy dane będą gorsze, oddali się wizja dalszych podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, a to może być pozytywne dla rynku akcji. I tą tezę będziemy dzisiaj testować. Natomiast dane non-farm payrolls to nie są jedyne, które dzisiaj poznamy, ponieważ na dane z rynku pracy składa się kilka także innych części. Mamy także dane dotyczące sytuacji na rynku prywatnym, tak zwane private payrolls i one mają wynieść 300 tysięcy, odchylenie standardowe 77 tysięcy. Mamy poznać także zmianę zatrudnienia w sektorze przemysłowym i tutaj prognoza wynosi plus 15 tysięcy, odchylenie standardowe 7, więc widać, że na każdym wskaźniku widać wzrost rynku pracy, a to jest dobra informacja, nie sugerująca recesję w amerykańskiej gospodarce. No i oczywiście mamy także generalny wskaźnik stopy bezrobocia, ma ona wynieść 3,5%, odchylenie standardowe 0,05%. I w takiej sytuacji rynek może zwrócić na to uwagę, jeżeli oczywiście te dane dotyczące zmian zatrudnienia w sektorach różnego rodzaju będą niewielkie, to rynek może się skoncentrować na stopie bezrobocia, ale takie przypadki są dość rzadkie. No i oczywiście powiedziałem już kilkukrotnie o tej pokręconej logice, więc zobaczymy, jaka będzie zmiana na rynku pieniężnym i od tego też
zaczniemy, ponieważ pokażę kilka punktów odniesienia, które będą dla nas szczególnie istotne, żeby oceniać, jak rzeczywiście zachowuje się rynek. Więc zaczynamy od implikowanej stopy procentowej na grudzień dla Stanów Zjednoczonych. Ona wynosi prawie 3,76%. Dla strefy euro implikowana stopa procentowa na koniec tego roku to jest 1,65% i znowu widać bardzo wyraźnie, jak to ta implikowana stopa procentowa dla strefy euro idzie w górę, a w miarę niewielki postęp widać tego wskaźnika dla Stanów Zjednoczonych. Kolejnym punktem odniesienia są rentowności amerykańskich obligacji. Rentowność amerykańskich obligacji dzisiaj rano to jest 3,25 i zobaczymy, czy po danych rentowność wzrośnie, czy też spadnie. Jeżeli rentowność spadnie, będzie to sygnał, że rzeczywiście rynek dyskontuje te dane jako takie, które nie będą sprzyjały dalszej podwyżce stóp procentowych, dalszym podwyżkom stóp procentowych. Natomiast jeżeli rentowności pójdą w górę, będzie to oznaczało, że rynek dyskontuje te dane jako te, które sygnalizują, że dalsze podwyżki stóp procentowych będą miały miejsce. Więc 3,25 to jest punkt odniesienia dzisiaj o poranku. Dla niemieckich obligacji to jest 1,55%. 2 punkty odniesienia niemiecki i amerykański, zwłaszcza amerykańskie obligacje, warto na to zwrócić uwagę. No i teraz zobaczmy, jakie są te oczekiwania inflacyjne, które także będą niezwykle ważne przy podejmowaniu decyzji o stopach procentowych. Na amerykańskim rynku są specjalne instrumenty finansowe, które służą do tego, żeby wyceniać i dyskontować oczekiwania inflacyjne, tak zwane swapy. I one tutaj sygnalizują nam, że na przestrzeni ostatnich dni znowu te oczekiwania inflacyjne zaczynają spadać i to pomimo danych, które sygnalizują, że inflacja rośnie. Jeszcze raz przypominam, inflacja to jest teraz zjawisko historyczne. Te odczyty inflacyjne, które pojawiają się, one oznaczają inflację, która się pojawia teraz, ale ona ma odzwierciedlenie rok w tył. Natomiast tutaj te wskaźniki dyskontują oczekiwania inflacyjne i widać, jak od marca systematycznie oczekiwania inflacyjne spadają dla Stanów Zjednoczonych. Kiedy zobaczymy następny ciekawy wskaźnik, który wczoraj się pojawił, dotyczący oczekiwań dla cen w biznesie, to także on bardzo mocno spadł, więc oczekiwania inflacyjne biznesowe także mocno spadają. No i kiedy nałożymy na te wszystkie wskaźniki dotyczące oczekiwań inflacyjnych realne zachowanie np. ropy naftowej i rzeczywiste zachowanie inflacji, to widzimy, że teza o tym, że inflacja tworzy swoje apogeum, szczyt w Stanach Zjednoczonych jest bardzo uzasadniona właśnie poprzez te składowe, o których przed chwilą powiedziałem. Natomiast poznamy jeszcze dzisiaj kilka ciekawych, ale znacząco mniej ważnych publikacji. To będzie inflacja PPI dla strefy euro. W lipcu ma być ona na poziomie 37,3%. Wyższa ma być oczywiście od prognoz, ale myślę, że te dane nie będą dzisiaj szczególnie istotne, a o godzinie 16 będziemy mieć zamówienia fabryczne dla Stanów Zjednoczonych w lipcu i te dane także raczej nie powinny mieć większego znaczenia, chyba że będą oczywiście skrajnie złe, czyli będą pokonywać skrajnie optymistyczne albo pesymistyczne prognozy. To myślę, że wtedy będą miały znaczenie. Myślę, że dzisiaj rynek koncentruje się tylko i wyłącznie na danych z amerykańskiego rynku pracy i pytaniem, czy rynek pracy da wyprzedaż na giełdzie. No i teraz już przejdźmy do innych rynków, które powinny zareagować. Moim zdaniem po amerykańskich obligacjach patrzmy zaraz potem na zachowanie amerykańskiego dolara, który cały czas testuje potężne wsparcie w rejonie parytetu, czyli poziomu 1,00, a tam, przypominam, ten wykres jest dolne ograniczenie kilkuletniego kanału spadkowego. Poziom parytetu ma duże znaczenie, rynek próbuje tworzyć tutaj dno, próbuje się zahaczyć o ten poziom. Kiedy zobaczymy na inne pary związane z euro, widzimy aprecjację europejskiej waluty, a to oznacza, że właśnie rynek dyskontuje to, że wcześniej nie oczekiwał, nie uwzględniał w cenach faktu, że stopy procentowe w strefie euro mają iść mocniej niż jeszcze 2 tygodnie temu zakładano i moim zdaniem jest to główny argument ku temu, żeby dzisiaj także euro-dolar spróbował rosnąć, wyciskać krótkie pozycje w amerykańskim dolarze, ale pretekstem ku temu muszą być oczywiście dane, które będą sugerowały, że stopy procentowe nie pójdą już w górę tak bardzo, jak to wcześniej zakładano, czyli zgodnie z tą pokręconą logiką dane powinny być gorsze. Więc moim zdaniem, jeżeli dane będą gorsze,
znacząco gorsze niż prognozy, to będzie to sygnalizowało, że stopy procentowe już nie pójdą w górę tak jak rynek wcześniej oczekiwał, a to powinno dać wzrosty euro-dolara. Czy tak się stanie? Będziemy testować tą tezę już za kilka godzin. Na rynku walutowym patrzymy także na zachowanie dolar-jena, który sięga psychologicznego, potężnego oporu 140. Już ten poziom jest testowany od wczorajszego wieczoru. Poziom ma gigantyczne znaczenie, ponieważ od tego poziomu zaczęły się 25-30 lat temu interwencje Bank of Japan w celu doprowadzenia do umocnienia jena japońskiego. Rynek się zastanawia, czy tak będzie i tym razem. Podkreślam tutaj także korelację i zachowania jena japońskiego, jego wyprzedaży z zachowaniem rentowności amerykańskich obligacji. Jeżeli rentowności idą w górę, to jen japoński jest wyprzedawany. Tak w skrócie. No i widzimy na następnym wykresie, jaki jest gigantyczny teraz drawdown, czyli obsunięcie od swoich ekstremów. Jest on już naprawdę na poziomach historycznych i rynek także się zastanawia, czy nie wywoła to presji na bank centralny, by dokonywać interwencji. I oczywiście zachowanie jena, takie skokowe osłabienie powoduje tą wojnę walutową w Azji. I oczywiście musi na to zareagować chińska waluta, żeby nie stracić konkurencyjności. Na tym następnym wykresie widzimy, jakie jest wielkie powiązanie między zachowaniem jena japońskiego, chińskiej waluty i oczywiście zachowania obligacji. Im bardziej obligacje są wyprzedawane, na tym wykresie na dole to widać, Global Aggregated Bond Index, tym bardziej wyprzedawane są waluty azjatyckie, w tym wypadku jen, a później oczywiście, żeby dotrzymać kroku konkurencyjności, wyprzedawany jest yuan i oczywiście zachowanie jena ma gigantyczne znaczenie także do wyceny innych walut azjatyckich, ponieważ zmienia on w sposób diametralny konkurencyjność w Azji. Inny rynek, na który należy zwrócić uwagę, który jest powiązany z obligacjami, to jest oczywiście cena złota. Jeżeli rentowności pójdą dzisiaj dalej w górę, to złoto będzie pod wielką presją, żeby złamać potężne wsparcie w rejonie 1680-1700 dolarów. Jeżeli rentowności zaczną spadać, będzie szansa na korektę wzrostową na cenie złota. Tak w skrócie. No i oczywiście patrzmy na zachowanie ropy naftowej, która wczoraj zaczęła naruszać dwuletnią linię trendu wzrostowego. Natomiast dzisiaj próbujemy znowu walczyć o ten poziom, co oznacza, że poziom jest cały czas w grze i dzisiejsza sesja także może doprowadzić do tego, że złamiemy ten poziom. W skrócie, moim zdaniem, jeżeli indeksy giełdowe zaczną dyskontować, będą spadać, to oczywiście będzie to także sygnał do tego, żeby ropa naftowa zaczęła spadać. Moim zdaniem takie powiązanie powinno być kluczowe. Natomiast to, co zaczyna sprzyjać popytowi na ryzyko w krótkim terminie, to zachowanie Bitcoina, który zaczyna naruszać tą najszybszą linię trendu spadkowego i nie chce spaść gwałtownie poniżej 20 000 dolarów. To jest szansa, żeby indeks S&P próbował odbicia. Więc moim zdaniem dzisiejsza sesja będzie zależała od tej właśnie pokrętnej logiki, ale wczorajsze zachowanie indeksu S&P pokazuje, że zniesienie Fibonacciego 61,8%, czyli poziom 3900 punktów, jest w grze, dało odbicie. Natomiast jeżeli ma coś z tego być, to musi dzisiaj indeks wrócić nad poziom 4000 punktów. Wszystko naprawdę zależy od danych makroekonomicznych. Kiedy zobaczymy na zachowanie indeksu S&P, to widzimy, dlaczego on spada. Nie tylko dyskontuje recesję, ale także zmniejszanie bilansu Fedu. Ten wykres także warto sobie zapamiętać. Giełdy azjatyckie dzisiaj są generalnie neutralne i taka powinna być sesja w Europie w oczekiwaniu na godzinę 14:30, a później wiele się wydarzy. Jeżeli dzisiaj indeks DAX zakończy sesję poniżej poziomu 13 000 punktów, będzie to naprawdę zachęta do tego, żeby testować minima sprzed kilku tygodni i z marca tego roku. No i teraz warto rzucić także uwagę na polskie aktywa. Punkt odniesienia dla polskich obligacji to jest 6,11. Widzimy, że dane o inflacji, które przerażają publikę, ale nie przerażają rynku obligacji, to wygląda na to, że inflacja na tych poziomach i nawet wyższa jest już w cenach polskich papierów. Rynek nie widzi także jakichś gwałtownych podwyżek stóp procentowych. Nie zakłada nawet częściowo, że może być podwyżka stóp procentowych w naszym kraju. Więc to jest bardzo ciekawe zjawisko. No i zachowanie złotego, ponieważ euro-dolar jest na parytecie, więc euro-złoty i dolar-złoty jest dokładnie na poziomie
4,70. 4,70 to jest bardzo newralgiczny i ważny poziom, którego pokonanie pozwoli nam myśleć realnie o tym, że rozpocznie się krótkoterminowa fala aprecjacji krajowej waluty. Jeszcze raz podkreślam, euro-dolar jest na parytecie, a dolar i euro-złoty są oddalone od maksimów sprzed paru tygodni. To oznacza relatywną siłę krajowej waluty i zakupy naszego złotego. Kiedy zobaczymy na zachowanie giełdy, to ona jest rzeczywiście tutaj najgorsza. Testujemy teraz poziomy już głęboko poniżej poziomu 1500, tak jakby zniesienia w okolicach i wsparcia w rejonie 1500 punktów nie miały w ogóle zadziałać. Oczywiście także sesja na giełdzie warszawskiej będzie zależała od tego, co się wydarzy na giełdzie w Stanach Zjednoczonych, od tego, jaka będzie reakcja na dane payrolls. Natomiast im niżej dzisiaj zakończymy tydzień, im tygodniowa świeca będzie miała mniejszy dolny cień, tym większa szansa nawet na ruch w okolice minimów, które były ustanowione 2 lata temu. Także ciekawa sesja przed nami. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji wrześniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie Państwo otrzymać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, życzę stopy zwrotu i miłego dnia.